Kolejny rok to samo. Ten sam szlak, te same widoki po drodze. Nawet towarzystwo w sumie podobne. Jak zwykle, gdy jedni wdrapywali się mozolnie, by dotrzeć do położonej na bez mała 2000 metrów nad poziomem morza bazy, inni zdołali załapać się na podwózkę śmigłowcem. Bagaży do transportu nam tylko przybyło, bo i uczestników było w tym roku wyjątkowo dużo. Hagengebirge. Masyw położony w Austrii nieopodal granicy z Bawarią. Miejsce niezbyt przyjazne pieszym turystom rokrocznie gości grupę polskich grotołazów chcących zgłębić tajemnice skrywające się pod wszechobecnym Morzem Napiazu. Największą eksplorowaną tam przez nas jaskinią wciąż pozostaje jaskinia Ciekawa. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, działania w tej jaskini skupiły się m.in. na eksploracji i uzupełnianiu pomiarów z pomniejszych, pominiętych wcześniej ciągów bocznych w partiach wlotowych i centralnej części, w pobliżu najbliższego biwaku w Białych Kamieniach. Nie ma co radzić, trzeba coś zjeść. Trzeba coś zjeść. Będzie zupka rybna. Nasz główny składnik. Z tego samego biwaku korzystały również zespoły sprawdzające tzw. meander zachodni, który udało się przeczesać do miejsca nieużywanego od lat biwaku zachodniego. W tych okolicach natrafiliśmy na boczny meander, który ze względu na wyraźny przewiew nazwano Zimnym. Skartowano tam 186 metrów, przy czym dalszą eksplorację przerwał koniec wyprawy. Wygląda na to, że w przyszłym roku będzie trzeba odkurzyć biwak zachodni. Malinowy. Halo. Będę krzyczał. Dotarliśmy na biwak. Zespoły działające z kolei z biwaku wschodniego, zwanego też Malinowym, kontynuowały uciążliwą i pochłaniającą mnóstwo sprzętu eksplorację meandra stropowego. Ponieważ ciąg ten wyraźnie zmierza w kierunku powierzchni, pełni nadzieję próbowaliśmy jednocześnie wyznaczyć obszar poszukiwań spodziewanego drugiego otworu jaskini Ciekawej. Jednak zanim na dobre rozpoczęliśmy sprawdzanie kolejnych kandydatów, z podziemi nadeszły niespodziewane wieści. Zespół działający w meandrze stropowym natrafił na wodę zalewającą dalszy bieg korytarza. Nie pomogła nawet heroiczna postawa Michała, który brodząc w lodowatej wodzie przeszedł dalej po to, by po kilkunastu metrach natrafić na syfon. No tu się robi gang. Całkiem to spore. A ja na bosaka. Kurwa. O, patrzcie jakie ładne.
syfon. Oto syfon. Dalej trzeba nurkować. Ale prowadzi do niego piękna galeria. I bose stopy. Wygląda na to, że eksplorację przynajmniej tej części partii wschodnich mamy zamkniętą. No dobra. Jak tam pogoda? Pogoda zdecydowanie nie rozpieszczała. Niemal co wieczorne ulewy i burze uniemożliwiały działalność chociażby w aktywnej wodnej jaskini A37. Trzeba było znaleźć inne zajęcie. Z pewnym sentymentem i niedosytem zakończyliśmy eksplorację jaskini B3/6. Tutaj? No to jakbyś się musiał schować. 5 lat temu podobno osoby wychodzące z jaskini ciekawej słyszały zespół eksplorujący w tym czasie w B3/6. Jednak przez ten czas nie udało się odnaleźć mitycznego połączenia obu tych jaskiń. Nasza ciekawa wyraźnie bardzo nie chce zostać systemem. Czarnym koniem tegorocznej wyprawy w Hagen okazała się jaskinia Kitzgrabenschacht, której eksplorację przejęliśmy w zeszłym roku od grotołazów z Salzburga. Podczas jednej z akcji natrafiliśmy na ogromną 136-metrową studnię, z której odchodzą ciągi poziome. Wspomniana wcześniej deszczowa pogoda nie ułatwiała działania w tej jaskini. Konieczne okazały się wodoszczelne kombinezony, jak i założenie prowizorycznego biwaku pod otworem, tak by nie wracać długiej drogi do bazy w czasie burzy. Eksploracja w Kitzgrabenschacht pozostawiła wiele otwartych problemów i z pewnością będzie naszym głównym celem na przyszły rok. Z biegiem lat nasz obszar działania w masywie Hagengebirge coraz bardziej odsuwa się od miejsca, w którym tradycyjnie zakładamy bazę. By uniknąć wielogodzinnych wędrówek ze sprzętem, działalność powierzchniową prowadziliśmy w dużej mierze z bazy wysuniętej. Taki tryb działania zaowocował m.in. odkryciem mierzącej około 60 metrów jaskini Muminków oraz oznaczeniem kilku nowych otworów. Przeczesywanie powierzchni w rejonie Grani Kallesberga, gdzie chcieliśmy odnaleźć nowy otwór jaskini ciekawej, nie przyniosło co prawda upragnionych wyników, ale nie można powiedzieć, że zakończyło się zupełnym fiaskiem. Natrafiliśmy na kilka starych poziomych jaskiń, z których na wyróżnienie zasługuje jaskinia poprzeczna, zaskakująco sporymi jak na ten rejon rozmiarami. Wydawać by się mogło, że po tylu latach eksploracji wciąż tego samego masywu w końcu wyczerpiemy jego możliwości. Jednak jak pokazał ten rok, gdy jedno się kończy, zaraz zaczyna się coś innego. Wygląda na to, że jeszcze nie prędko wyprowadzimy się z Hagen na dobre.